Dzień dobry moi drodzy. Właściwie to powinnam wybrać się na wrzosowisko i połączyć od razu lecznicze z magicznymi właściwościami tej rośliny, ale w moim lesie jest wrzosu sporo, bo o wrzosie właśnie, o nim dzisiaj będzie mowa i stąd nagram dla Was ten odcinek, czy ten kolejny film na kanale, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to ja Was serdecznie zapraszam do oglądania dalej. Na początku, w kilku żołnierskich słowach, jak mawiał mój dziadek, rozwieję Wasze wątpliwości, czy wrzos, czy wrzosiec. Bo te dwie rośliny z pozoru wyglądają tak samo, albo bardzo podobnie, a mimo, że należą do tej samej rodziny wrzosowatych, co wiedolarek również, to nie są tymi samymi roślinami. I teraz opowiem Wam o różnicach między nimi. Bardzo proszę. O Jezus, moje słoneczko się położyło. I teraz tak, po jednej stronie będziecie mieli wrzos, czyli będziecie mieli wrzos jakby w naturze, a po drugiej będziecie mieli wrzosiec. Zaczniemy od tego, że płatki kwiatów wrzośca są zrośnięte. Ja postaram się tutaj. Zrośnięte. Natomiast płatki we wrzosie nie. Tak? I teraz te, o widzicie, nie są zrośnięte. I we wrzoścu pręciki i słupki wystają poza płatki korony, natomiast we wrzosie generalnie nie wystają poza płatki korony. To jest pierwsza różnica, kwiatki. O. Teraz jeśli chodzi o liście. Liście wrzośca są igiełkowate, są ułożone w okółkach, tak po 3-4. O liściach mówiłam już w wielu filmach i wiecie, że takie na przykład liście w okółkach ma przytulia czepna, to sobie zerknijcie do filmu. I te listki we wrzoścu są też prostopadłe do łodygi. Natomiast liście wrzosu są malutkie, widzicie, malutkie, naprzeciwległe, czyli jeden naprzeciwko drugiego, o, też na krzyż ległe, tak, bo mają jeden tak, drugi tak. I rosną na pędzie bardzo gęsto i mają taki łuskowaty kształt. Może staram się. O, widzicie? Tak wyglądają listki wrzosu. A tak wrzos w całej okazałości. A gdyby ktoś miał już faktycznie spore wątpliwości i nie potrafił rozróżnić wrzosu od wrzośca, to te wątpliwości powinien rozwiać fakt, że wrzośce kwitną od marca, czasami nawet od lutego do czerwca, a wrzosy kwitną od lipca do października, a nawet czasem do listopada, czyli do pierwszych mrozów. No skoro już wszystko wiemy i mamy wrzesień, a ta roślinka tutaj tak pięknie kwitnie i uśmiecha się do nas, to jest to z pewnością co? Wrzos. Owszem, owszem, owszem. I teraz Katarzyna wszystko Wam o tym wrzosie opowie. Bardzo proszę. Oto on. Gdzie rośnie wrzos? No łatwiej byłoby powiedzieć, gdzie wrzos nie rośnie, bo on rośnie i w Europie, i w Azji, i w Afryce, i w Australii, i w Nowej Zelandii, nie wiem gdzie tam jeszcze, i w Ameryce Północnej też rośnie. W Polsce spotykamy go właściwie na całym obszarze. A gdzie go spotykamy? Spotykamy go, no tak, na takich leśnych polanach, na łąkach, na pastwiskach, w ogóle w lasach, na leśnych wzgórzach, na leśnych pagórkach. On lubi takie towarzystwo lasu. Jest super rośliną, bo jest rośliną odporną na mróz, odporną na suszę i toleruje w zasadzie każde warunki wilgotnościowe. Jednak ma takie preferencje glebowe i wrzos najlepiej się czuje na glebie, która jest kwaśna, musi być kwaśna, no i raczej uboga. Poza tym jest rośliną miododajną, a ten ciemnopomarańczowy albo taki ciemnobrunatny czy purpurowy miód wrzosowy ma szczególne właściwości nie tylko smakowe, ale także i lecznicze. Ponieważ morfologię już jakby omawiałam
opowiadając o różnicach między wrzosem a wrzoścem, więc wiecie już, jak wyglądają kwiatki, jak wyglądają liście i kiedy kwitnie. A teraz Wam opowiem, jakie związki czynne, co takiego znajduje się we wrzosie, że on jest zaliczany do roślin leczniczych. I we wrzosie znajdują się garbniki i to nawet jest ich dosyć sporo, bo nawet i 7%. Znajduje się arbutyna, czyli to jest taki związek, który jest pozyskiwany głównie z rośliny, która się nazywa mącznica lekarska i ma działanie depigmentacyjne. I ja używam arbutyny jako jeden ze składników w swoim kremie słonecznym, czyli tym kremie z naturalnymi filtrami UV i ona naprawdę jest super składnikiem i ona we wrzosie też się znajduje, ale wrzos ma też flawonoidy, ma kwercetynę, ma mirycytrynę, ma śluzy, ma gorycze, ma co tam jeszcze, ma triterpeny, ma kwasy organiczne i ma olejki eteryczne, czyli całą mnogość substancji czynnych ma wrzos. A jakie to wrzos ma właściwości lecznicze? Właściwości lecznicze wrzosu, który zbieramy w okresie kwitnienia, czyli właśnie teraz, jak powiedziałam już wcześniej, od lipca do października albo i nawet do listopada i zbieramy te raczej takie górne części kwitnące, nie całe tam do korzonek, tylko te górne części kwitnące, bo surowcem leczniczym jest ziele we wrzosie. Zbieramy i jak już mamy, to jakie on ma właściwości? W medycynie ludowej wrzos był głównie wykorzystywany ze względu na swoje działanie antyseptyczne i na działanie przeciwbakteryjne, czyli jako środek dezynfekujący i w ten sposób stosowany głównie na drogi moczowe i w ogóle cały układ moczowy. Ale ponieważ ma też działanie moczopędne, czyli wcześniej na wszystkie zapalenia układu moczowego, tak? Ale ponieważ ma też działanie moczopędne, a co się z tym wiąże, odtruwa nasz organizm, wspomaga nasze nerki i może być stosowany w takich dolegliwościach czy w takich chorobach jak właśnie stany zapalne nerek, jak ból nerek, jak skąpomocz, jak ropomocz, jak krwiomocz, jak cukromocz, jak białkomocz, szereg dolegliwości właśnie związanych z naszym układem moczowym i z naszymi nerkami. Poza tym wrzos ma właściwości, no tak bym chciała, żeby, a poczekajcie, bliżej go. No sobie popatrzcie na wrzos i na tę pszczółkę, która widzicie, ma właściwości miododajne. Pszczółka przyleciała do niego. Nie będziemy przeszkadzać, ale sobie popatrzcie, bo to jest naprawdę bardzo taka urokliwa kępka wrzosowa. I wrzos ma właściwości jeszcze jakie? Ma właściwości napotne, ma właściwości przeciwgorączkowe, wykrztuśne. Przepraszam, ale bym się przewróciła. No już. Co ja mówiłam? Wykrztuśne mówiłam? Wykrztuśne. A co za tym idzie? Przeciwkaszlowe też. Osłaniające, przeciwzapalne. Więc może być pomocą i wsparciem w nieżytach układu oddechowego, czyli w tych czasach, które teraz nadchodzą, takie jesienne i szczególnie nasz układ odpornościowy jest zagrożony. Dolarek też by sobie chciał tutaj troszeczkę może przy wrzosie posiedzieć. Więc w nieżytach układu oddechowego, w przeziębieniach, w zapaleniu gardła, w zapaleniu jamy ustnej, a nawet w chorobach zakaźnych, bo jak już Wam mówiłam, on ma bardzo silne działanie przeciwbakteryjne. Pójdziemy sobie dalej i będziemy jeszcze różne kępki wrzosowe odkrywać, bo jest ich tu parę, a ja będę Wam jeszcze opowiadała, że z jego działania, czyli z działania... O, chodź Dalusiu, chodź tu pójdziemy. Chodź Dalarku. Chodź, pójdziemy jeszcze sobie tutaj i pokażemy jeszcze i opowiemy o wrzosie. Słuchajcie, z jego działania korzysta też nasz układ krwionośny, ponieważ wrzos uszczelnia nasze naczynia krwionośne, stabilizuje nam błony komórkowe, czyli podobnie jak babka, o której film jest na kanale, serdecznie zapraszam, działa przeciwwysiękowo. Ale też korzysta z niego nasz układ pokarmowy, bo on leczy nieżyty jelit, nieżyty żołądka, zaburzenia trawienia. Patrzcie, a tutaj nawet mamy grzybek. Co ty jesteś za grzybek? Pokaż. Ty jesteś jadalny grzybek? Nie, on nie jest jadalny, to niech sobie tutaj dalej rośnie. A my dalej o wrzosie. Kochani,
leczy nieżyty żołądka, leczy nieżyty jelit, zaburzenia trawienia, leczy biegunki, zaparcia, bóle brzucha. Co jeszcze? Jego w ogóle takie silne działanie przeciwzapalne pomaga nam w leczeniu dyny moczanowej, pomaga nam w leczeniu reumatyzmu. Ma też lekkie działanie uspokajające, więc w połączeniu z innymi ziołami, na przykład z szyszkami chmielu, na przykład z kozłkiem lekarskim czy melisą, może być stosowany w wyczerpaniu nerwowym. Co ty się tak żalisz? Chodź tutaj, dolarku. Chodź, słoneczko. Ale wrzos ma też świetne działanie na naszą skórę. Ma też działanie super na nasze włosy, bo ma właściwości nawilżające, ma właściwości ochronne, ma właściwości regenerujące. Dzięki między innymi zawartości potasu, ale także i krzemu. Można nim takimi półkankami wspomagać włosy, ale uważajcie, bo on może je trochę przyciemniać, więc blondynki muszą uważać ze stosowaniem takiego naparu na włosy, żeby im się te włosy takie nie zrobiły ciemniejsze niż chcą. I teraz jak ten wrzos stosujemy? No najlepiej, jak już mówiłam, pozbierać go, wysuszyć i robić sobie napary. I wtedy takie napary robimy w ten sposób, że 2 łyżki ziela zalewamy szklanką wrzątku albo nieco ponad szklanką wrzątku, zaparzamy, odcedzamy i pijemy sobie tak parę razy dziennie po pół szklanki. Taki napar można też podawać dzieciom, a nawet i niemowlętom. I wtedy od 20 do 50 ml podajemy też 2-3 razy dziennie. I to działa świetnie na układ pokarmowy dzieci i niemowląt, ale też działa lekko uspokajająco. Taki wrzos, moi mili, który tutaj znowu nawiedziła pszczółka. Bardzo. Taki wrzos to jest też roślina magiczna. Wrzosowiska kojarzą nam się z czarownicami, kojarzą nam się z duchami i zaiste czarownicom wrzosowe wieńce pozwalały na wędrówki po krainie magii, tak się mówi. Gdzie ty jesteś, schowałaś się? I głównie na wyspach, czyli w Szkocji i Walii, wierzono, że wrzosowiska zamieszkują czarownice i właśnie tam można kontaktować się z duchami. A możliwości oczywiście ku temu mieli wiele, ponieważ malownicze kobierce wrzosów tam można spotkać niemal na całym kroku. Jest też taka wyspa Ajla, znana z torfów i z torfowisk i wrzosowisk, które tam są. I tam produkuje się jedną z najlepszych na świecie, jeden z najlepszych bursztynowych trunków, czyli whisky. Na wyspie tej ważono też piwo wrzosowe zwane Froch, natomiast w ogóle w Europie Północnej dodawano wrzos do wina albo po prostu zastępowano nim herbatę. Ale wrzos służył też do zaklinania dobrych duchów i na przykład do sprowadzania deszczu. Przynosił też wiele miłości i szczęścia. Na przykład Celtowie dekorowali nim miejsca zaślubin, ponieważ wierzyli, że przyniesie on młodej parze wierność i przyniesie trwałość uczuć. W Polsce, moi kochani, znachorki i znachorzy leczyli wrzosem bóle brzucha i biegunki. I chociaż oni nie wiedzieli, co dzieje się dokładnie i jak to się dzieje i jakie związki czynne są we wrzosie, to robili to tak intuicyjnie, bo to właśnie dzięki garbnikom, flawonoidom i olejkom eterycznym we wrzosie zawartym to naprawdę działało. I przecież ta skuteczność właśnie się liczyła. Pamiętajcie, że tradycja stosowania to jest jedno z najważniejszych narzędzi fitoterapii. Aha, teraz to masz mieć ostrość. I na koniec kępka wrzosu pod tym uroczym krzakiem czeremchy. I jeżeli chcecie takie czary-mary związane z wrzosami, to bardzo proszę. Na przykład, jeżeli chcecie, żeby wasz ukochany był wierny, to musicie garść wrzosu zerwać przed zachodem słońca, spalić na talerzyku razem z kilkoma swoimi włosami
i potem popiół wetrzeć w głowę tej ukochanej osoby. Na przykład, nie wiem, pod pozorem masażu czy jakiejś czułości i wtedy macie pewność, że on Cię nigdy nie zdradzi. Natomiast jeżeli chcecie mieć prorocze sny, to musicie sobie wypchać gałązkami wrzosu poduszki, bo tak to też robiono. I potem koniecznie dajcie mi znać, czy te czary działają. To my sobie z moim dolarkiem idziemy dalej. Nagraliśmy dla Was film o wrzosie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, że będzie przydatny. Się ciągle boję, że ja się przewrócę jak idę, bo patrzę tutaj w tę kamerę na Was i nie patrzę pod nogi. To nic, najwyżej zrobię bęc. W każdym bądź razie, kochani moi, ja Wam życzę, abyście znaleźli dużo wrzosu, abyście z wrzosu też mogli korzystać, aby wrzos przyniósł Wam dużo zdrowia, tak jak dużo zdrowia przynoszą Wam inne ziółka, które zbieracie i chętnie zażywacie. Więc trzymajcie się, życzę Wam dużo zdrowia, ściskam mocno i do następnego razu, pa, pa. A tu jeszcze na koniec w naszym pięknym lasku, zobaczcie jak to jest bajkowo. Znaleźliśmy jedną kępkę i tutaj drugą i tutaj wyszłam i tutaj zobaczcie. Widzicie? Polanka i na tej polance są też wrzosy. Świetna to pora, kiedy te wrzosy tak kwitną, kiedy większość z Was wybiera się też na grzyby, więc życzę Wam, żebyście zbierając grzyby nie zapomnieli o wrzosach i żeby zbierając wrzosy nie zapomnieli o grzybach. I w jednym i drugim życzę Wam udanych zbiorów, no i papa.